Czas na Q&A. Dziś odpowiem na Wasze pytania dotyczące zdrowego odżywiania i świadomego przechowywania żywności. Partnerem odcinka jest marka Fresh Logistics. Jak pogodzić zasady zdrowego odżywiania z zawodem kierowcy? Niezależnie od tego, czy jesteś kierowcą, czy wykonujesz jakiś inny zawód, który nie pozwala na regularne spożywanie jedzenia, warto się zastanowić nad tym, jakie rzeczy możesz poprawić w swojej aktualnej diecie. Na chwilę zapominamy o wszystkich zasadach zdrowego odżywiania dotyczących odstępów między posiłkami, tego co, jak często warto byłoby jeść, żeby było jak najzdrowiej, bo dobrze byłoby zastanowić się nad tym, co możesz zrobić faktycznie realnego na tu i teraz. Czyli to powinny być takie rzeczy, które nie budzą w Tobie wielkiego oporu i nie wydają Ci się aż tak strasznie nieosiągalne. Warto zacząć od małych kroczków i kiedy uda się wprowadzić kilka głównych nawyków, dopiero później zajmować się dopieszczaniem diety. Można zacząć od wyeliminowania najbardziej poważnego błędu. Czyli na przykład, jeżeli w trasie odżywiasz się głównie hot dogami, batonikami i słodkimi napojami, to zastanowić się, co mógłbyś jeść albo mogłabyś, bo przecież wśród kierowców Fresh Logistics są też dziewczyny, co moglibyście jeść zamiast tych niezdrowych przekąsek. To na pewno muszą być rzeczy, które można łatwo i dość szybko zjeść i łatwo przechowywać, na przykład mieszanki orzechów, bakali, ale też takie klasyczne rozwiązania, jak zwykłe, poczciwe kanapki z większą ilością warzyw albo kanapka i do tego owoc. Dobrym rozwiązaniem jest też zabieranie w trasę lodówki turystycznej, do której można zabrać dania główne przygotowane w domu, albo jeżeli wyjeżdżacie w dłuższe trasy, no to wtedy elektryczną kuchenkę gazową, żeby to jedzenie podgrzać i żeby było ono smaczne. Ale jeżeli nie macie możliwości przygotowywać jedzenia i to jest już coś, co budzi w Was ten opór, to zastanówcie się, w jaki sposób moglibyście nieco zmniejszyć ilość zjadanego pożywienia. Bo jeżeli macie nadwagę albo otyłość, to pierwszym krokiem ku zdrowszemu stylowi życia powinna być właśnie redukcja masy ciała, bo co do tego mamy totalną pewność, że nie sprzyja zdrowiu, zwiększa ryzyko chorób cywilizacyjnych i skraca długość życia. Dlatego jeżeli chcemy się pozbyć nadwagi albo otyłości, a macie pracę, która uniemożliwia Wam zaadaptowanie wszystkich zasad zdrowego stylu życia naraz, to próbujemy zacząć od podstaw, czyli po prostu stara, dobra zasada jeść mniej. I dobrym patentem dla Was może być tutaj wprowadzenie sobie takiej zasady, że posiłek ma swój początek i koniec, czyli eliminujemy podjadanie tylko dlatego, że mamy coś pod ręką w schowku i staramy się, żeby posiłki były sycące, ale nie miały charakteru ciągłego, czyli na przykład przez całą trasę coś przeżuwamy albo pijemy cukier, bo bardzo dużo kalorii jest w słodkich napojach. Warto byłoby tutaj się zastanowić, czy możecie je zamienić na wodę, a jeżeli woda wydaje Wam się okropnym rozwiązaniem, to lepszym niż napoje z cukrem będą napoje słodzone aspartamem. On w ilościach, które właśnie są zawarte w takim napoju, nie będzie dla ludzi niebezpieczny, nie musicie się tego obawiać. Na pewno znacznie bardziej niebezpieczne jest picie cukru i generowanie w ten sposób nadwyżki kalorycznej niż spożywanie aspartamu. Odchudzanie zachodzi wtedy, kiedy zjadamy mniej niż spalamy. Dlatego można działać od dwóch stron. Poprzez zmniejszenie ilości zjadanego pożywienia, ale także poprzez zwiększenie ruchu. Wiem, że to trudne i nie będę Was tutaj namawiać do robienia zajęć fitness na postoju wraz z innymi kierowcami, ale będę zachęcać do tego, żebyście szukali okazji do ruchu. Nawet jeżeli to miałby być zwykły spacer albo rozciąganie, to na pewno będzie sprzyjać Waszemu odchudzaniu, ale także poprawi samopoczucie. Warto też odrzucić takie skojarzenie, że jeżeli jestem kierowcą i w trasie nie mogę jeść dobrze, to ten zdrowy styl życia w ogóle nie jest dla mnie. I zastanówcie się, najlepiej wspólnie, razem z rodziną, co możecie zrobić w Waszym codziennym życiu, kiedy jesteś na miejscu i jak poprawić te nawyki żywieniowe, żeby było choć trochę lepiej. I to jest chyba taka uniwersalna wskazówka dla wszystkich. Jeżeli zmiana stylu życia wydaje Wam się niemożliwa, to nie próbujcie zmienić całego życia, tylko kilka nawyków. Nie lubię mieszanki zapachów z lodówki. Czy można temu jakoś zaradzić? Jeśli przeszkadzają Ci zapachy jedzenia, które mieszają się w lodówce, warto byłoby przechowywać żywność w pudełkach hermetycznie zamkniętych. To na pewno ograniczy intensywność zapachu, szczególnie jeżeli mówimy o albo potrawach, albo składnikach, które już zostały napoczęte, to tym bardziej ważne jest, żeby były szczelnie zamknięte w pudełku z wieczkiem. Kolejnym rozwiązaniem jest zakup pochłaniacza zapachów do lodówki. Bez problemu znajdziesz go w internecie. Dobrze byłoby się też zastanowić nad tym, czy przypadkiem nie dotyczy Cię problem kupowania więcej niż potrzebujesz. Być może te przykre zapachy z lodówki nie są powodowane przez świeże jedzenie, tylko takie, które spędziło w nim już trochę za dużo czasu.
I jeżeli na przykład są 4 otwarte słoiczki musztardy, to w jednym zaczęła rozwijać się pleśń, co może bardzo niekorzystnie wpłynąć na odbiór zapachów z całej lodówki. Trzeba to po prostu sprawdzić, dlatego zachęcam wszystkie osoby, które mają problem z nieprzyjemnymi zapachami z lodówki, do wykonania takiego remanentu lodówkowego. Sprawdźcie, co tam jest, czy nie ma przypadkiem takich produktów, po które nie sięgacie, bo nie macie na nie pomysłu, albo które już są niezdatne do zjedzenia. I takich produktów najlepiej będzie się pozbyć, lodówkę umyć, dokładnie wysuszyć i dopiero wtedy zacząć od nowa ją zagospodarowywać zgodnie z instrukcjami, które znajdziecie w filmiku 4. Skąd wiadomo, że produkty, które docierają do sklepów, są bezpieczne w transporcie? Firmy logistyczne, takie jak na przykład Fresh Logistics, specjalizująca się w transporcie produktów, które wymagają warunków chłodniczych, są świadome swojej odpowiedzialności i aktualna technologia pozwala na to, żeby sprawdzić na każdym etapie transportu, jaka była temperatura i czy ten ciąg chłodniczy został zachowany. Jeżeli nie, to takie produkty, czy nawet cała seria produktów nie trafi do sklepu. Ale to jest coś, na co konsument wpływu nie ma, dlatego wskazówka dla Was jest taka, żebyście produkty, które kupujecie z lodówek czy z zamrażarek, zawsze sprawdzali pod kątem tego, czy opakowanie nie jest naruszone i nie ma dostępu powietrza bądź światła do środka produktu, albo czy nie skrapla się na nim woda, czy lodówka nie była wietrzona, zamrażarka nie była otwarta, bo to wszystko może negatywnie wpłynąć na świeżość jedzenia. Czy zdrowa dieta musi być droga? Właśnie dlatego w tej serii kładziemy tak duży nacisk na świadome przechowywanie żywności, bo jeżeli będziecie odpowiednio kupować i odpowiednio przechowywać żywność, to macie szansę na to, żeby przedłużyć jej świeżość. A im dłuższa świeżość jedzenia, które jest u Was w domu, tym mniejsza szansa, że je wyrzucicie. A to właśnie wyrzucanie i marnowanie jedzenia najbardziej przekłada się na to, że wydajemy na nie za dużo pieniędzy. Podobnie jak nie tylko generowanie śmieci jest z jedzeniem śmieci. Czyli jeżeli dieta bazuje na fast foodach, przetworzonej żywności, słodyczach, słonych przekąskach i jest tego w diecie bardzo, bardzo dużo, to automatycznie koszty diety wzrastają. Jeżeli dieta bazuje na produktach prostych, które są dostępne w każdym sklepie i większość dań przygotowujecie sami w domu, to automatycznie przełoży się na większą oszczędność związaną ze zmianą stylu życia. Bardzo często okazuje się, że jeżeli ktoś zaczyna jeść zdrowiej i właśnie zaczyna stawiać na jedzenie prawdziwego, normalnego jedzenia zamiast posiłkowania się gotowcami, to wydatki na jedzenie są mniejsze. Nie lubię wyrzucać jedzenia, ale często jestem zmuszona, bo produkty się psują. Jak tego uniknąć? Rada numer 1 to obejrzeć wszystkie poprzednie odcinki z serii Świeżo, czyli zdrowo, ale gdybym miała wypunktować jedną najważniejszą zasadę, to świadome przygotowanie się do zakupów. Czyli najpierw sprawdzenie tego, co mamy w domu i co trzeba dokupić. Następnym krokiem jest odpowiednie ułożenie jedzenia po powrocie z zakupów. Czyli produkty z najkrótszą datą przydatności do spożycia muszą być na wierzchu, na widoku, tak żebyśmy w ogóle pamiętali o tym, że one w naszym domu są i należałoby je zjeść w pierwszej kolejności. Jeżeli to nie pomoże i notorycznie będziesz wyrzucać duże ilości jedzenia, będzie trzeba zadziałać w jeszcze bardziej zaawansowany sposób. I proponuję przygotować taką listę z produktami, które kupujesz najczęściej. Owoce, warzywa, nabiał, wszystkie grupy produktów, które są w takim Twoim standardowym koszyku zakupowym i wypisać sobie, ile ich kupiłaś na tych zakupach, a ile wyrzuciłaś w ciągu tygodnia. I jeżeli okaże się, że przez kilka tygodni z rzędu kupowałaś 6 serków wiejskich, a wyrzucałaś 3, to widocznie 6 to dla Ciebie za dużo w skali tygodniowej i na następnych zakupach będziesz już mogła zwrócić uwagę na to, żeby kupić tego konkretnego produktu mniej. Jakie produkty są zakazane w zdrowym stylu życia? Nie wiem, czy będziesz zadowolona z mojej odpowiedzi, bo nie wyskoczy tutaj teraz lista produktów dozwolonych, ani też zakazanych. Coś takiego po prostu nie istnieje. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo nie musisz odmawiać sobie żadnej rzeczy, nawet jeżeli chcesz żyć zdrowo. Jeżeli miałabym jakoś zdefiniować produkty, których warto unikać na zdrowej diecie, to powiedziałabym, że są to takie rzeczy, które wywołują wyrzuty sumienia, albo które sprawiają, że czujesz się po nich źle fizycznie, psychicznie. Coś, co postrzegasz jako rzeczy szkodliwe dla Ciebie. Ale nie ma czegoś takiego jak produkty, których absolutnie nigdy nie można zjeść, bo to przekreśla całe starania z całego tygodnia czy miesiąca. Pamiętajcie, że zawsze, kiedy chcecie zmienić styl życia na zdrowszy, znacznie bardziej opłaci się strategia, która pozwoli Wam na wytrwałość. Bo jeżeli przez cały rok, przez 365 dni będziecie działać na 80% swoich możliwości, to i tak da więcej niż na przykład tygodniowy zryw, który będzie się pojawiał co kwartał, gdzie będziecie mieć super plan treningowy, perfekcyjną dietę, ale w pewnym momencie po prostu zabraknie Wam na to sił, energii i chęci, żeby to kontynuować. Wytrwałość w zdrowym stylu życia ma znacznie większe znaczenie niż intensywność. Czy naprawdę nie można zjeść produktu, na którym pojawiło się trochę pleśni?
No niestety nie mam najlepszych wiadomości. Jedzenie produktów, na których wystąpiła pleśń, nie jest najlepszym możliwym rozwiązaniem, jeżeli chcecie zwracać uwagę nie tylko na odratowanie możliwie największej ilości żywności, ale też na swoje zdrowie. Bo musicie wiedzieć, że jeżeli na produkcie pojawił się wykwit pleśni, to w całym produkcie, nawet jeżeli to jest owoc, to nawet w pestkach albo w części produktu, która wygląda na zupełnie nieskażoną niczym, mogą być elementy grzybni i mogą być toksyczne substancje, które negatywnie wpłyną na Wasze zdrowie. Oczywiście, jeżeli nastałyby czasy głodu i jakiegoś kataklizmu, pewnie okazałoby się, że ktoś, kto zjadł ten spleśniały produkt, nie umarł od razu. Ale czy to znaczy, że to jest optymalne rozwiązanie dla naszego zdrowia? Nie bardzo, ja bym nie ryzykowała. Czy trzymanie chleba w lodówce przedłuży jego świeżość? Absolutnie nie. Chleb w temperaturze od 0 do 10 stopni szybciej czerstwieje. Najlepiej jest przechowywać chleb w temperaturze pokojowej, w drewnianym chlebaku, tam gdzie ma zapewnioną cyrkulację powietrza, a jeżeli macie taki moment wolnego chlebaka, to warto dokładnie wywietrzyć ten chlebak i wytrzepać go z okruszków, tak żeby ten kolejny bochenek lądował w świeżym chlebaku. To na pewno przedłuży świeżość pieczywa. A jeżeli nie udaje Wam się zjadać tego pieczywa, to w momencie, kiedy ono jeszcze nie jest czerstwe, ale nadal pozostaje świeże, tylko już widzicie, że nie zdążycie go zjeść, to można takie pieczywo zamrozić. I dobrym patentem jest też pokrojenie go wcześniej na kromki, żebyście mogli wyciągnąć sobie taką porcję, jaka w danym momencie jest potrzebna. Chleb wystarczy wtedy podgrzać w piekarniku albo na ściereczce, rozstawić go w temperaturze pokojowej. Wtedy spokojnie się rozmrozi, a ścierka wchłonie wilgoć, chleb będzie smakował świeżo. Znacznie lepiej sprawdza się mrożenie chleba, który jest przygotowywany na zakwasie, niż na drożdżach. Ten na drożdżach może się nieco kruszyć. Dziękuję Fresh Logistics za dostarczenie produktów swoich klientów.